W lecie 1942 roku na południowym odcinku frontu wschodniego Niemcy rozpoczęli operację Fall Blau. To operacja, której zadaniem było zajęcie roponośnych złóż Kaukazu. Należało zablokować ewentualne oskrzydlenie ze strony Stalingradu i zdobyć Kaukaz z jego szybami. Kluczowym miastem pierwszego uderzenia był Majkop. By zdobyć to miasto, należało zabezpieczyć strategiczne kluczowe punkty i leżące tam szyby naftowe. Zadania tego miała dokonać grupa dywersyjna jednostki Brandenburg, 62-osobowy oddział pod dowództwem porucznika Adriana Felkensmana oraz 24-osobowy oddział Ernesta Prochaszke, który miał uchwycić znajdujący się pod miastem most na rzece Biełaja. Jednostka Brandenburg była szkolona w dywersji. W jej skład wchodzili żołnierze biegle władający językiem rosyjskim. Na ogół byli to Bełtowie i Niemcy sudeccy. Żeby przechytrzyć Rosjan, żołnierze przebrali się w mundury żołnierzy NKWD. Strach przed tymi jednostkami paraliżował żołnierzy radzieckich. Tym bardziej, że pod koniec lipca wprowadzono rozkaz numer 227, tak zwany ani kroku w tył, gdzie NKWD stawiało jednostki zaporowe i rozstrzeliwało wycofujących się żołnierzy. Żołnierze niemieccy byli szkoleni nie tylko do używania żargonu żołnierzy radzieckich, ale także posługiwania się radziecką bronią oraz piciem wódki po rosyjsku. Wraz z początkiem sierpnia oddział Folkersmana otrzymał zadanie przeniknięcia na tyły wroga, gdzie miał przeprowadzić rozpoznanie w rejonie Majkopu oraz w miarę możliwości zabezpieczyć infrastrukturę wydobywczą ropy naftowej, na której Niemcom najbardziej zależało. Adrian von Felkensman wcielił się w postać majora NKWD Truchina. Oddział skierował się do miasta Białoreczyńsk. Niedaleko tego miasta we wsi znajdował się odcięty oddział rosyjski. Morale jego było bardzo niskie. Wśród żołnierzy znajdowali się Kozacy, Azerowie i Rosjanie, czyli narody różnoetnicznie. Kozacy wskazywali chęć przejścia na niemiecką stronę, co wykorzystali Brandenburczycy. Nad ranem NKWD Truchina wjechało do wioski i major wygłosił płomienną mowę do Rosjan o słuszności działań Stalina. Wyselekcjonowano kozaków. Truchin odprowadził ich do pobliskiego jaru, gdzie zaproponował przejście na niemiecką stronę. Ataman kozacki zgodził się, oddział kozaków udał się w kierunku miasta Anapa. Po powrocie do wioski major Truchin stwierdził, że rozstrzelał niepewny politycznie element. Zebrani radzieccy żołnierze wraz z oddziałem NKWD ruszył w kierunku Majkopu. Na drogach do miasta panował chaos. 2 sierpnia oddział Brandenburczyków dotarł do Majkopu. Po przybyciu do miasta major Truchin i jego fałszywi czekiści zameldowali się w siedzibie miejscowego NKWD. Wieść o egzekucji kozaków wyprzedziła majora Truchina. Niemcy zostali gorąco przyjęci przez NKWDzistów. Przydzielono im kwatery. Brandenburczycy mieli teraz czas na przygotowanie akcji. Truchin wieczorami pijał wódkę z generałem NKWD, zyskując jego zaufanie. Po kilku dniach udał się z nim na inspekcję stanowisk obronnych miasta. W przeddzień niemieckiego uderzenia na Majkop, planowanego na 8 sierpnia 1942 roku, niemieccy komandosi zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza miała sparaliżować sowiecką łączność na linii frontu. Druga przejąć znajdujące się w mieście centralę telefoniczną radzieckiego dowództwa i rozsiewać fałszywe informacje. Zadaniem trzeciej grupy było niedopuszczenie do zniszczenia infrastruktury wydobywczej. 9 sierpnia ludzie majora Truchina zaczęli siać dezinformację wśród radzieckich żołnierzy, nakazując odwrót.
Dywersanci wysadzili w powietrze frontowe punkty łączności. Truchin nakazał ewakuację stanowisk artylerii przeciwlotniczej. Dywersanci przejęli centralę łączności, nakazując ich obsłudze natychmiastową ewakuację. Z przejętej centrali wydawano sprzeczne rozkazy, potęgując chaos. Truchin udał się na stanowisko piechoty, nakazując odwrót. Generał Radziecki podejrzliwie spoglądał na majora NKWD, ale ponieważ polowe punkty łączności zostały zniszczone, zarządził ewakuację. Trzecia grupa dywersantów opanowała szyby naftowe. Niestety nie mamy wiarygodnych informacji, ile szybów wysadzili Rosjanie. Część szybów została pozbawiona części uniemożliwiającej jej eksploatację. Źródła niemieckie mówią tylko o jednym szybie, który został zniszczony. Tymczasem Niemcy rozpoczynają szturm na miasto. 24-osobowy oddział Ernesta Prochaszke w mundurach NKWD wjeżdża na most przed miastem. Dywersanci po krótkiej wymianie ognia opanowują most. Ernest Prochaszke ginie zastrzelony przez snajpera. Niemieckie grupy pancerne wkraczają do Majkopu. W uznaniu zasług Ernesta Prochaszke pośmiertnie i Adriana von Völkersmana zostali odznaczeni krzyżami rycerskimi Żelaznego Krzyża. Los nie był przychylny dla Adriana von Völkersmana. Adrian von Völkersman zginął 21 stycznia 1945 roku pod Inowrocławiem, na terenie Polski.